Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housmart. Za moimi plecami dom Mezzanine Smart o powierzchni 35 m2 z antresolą. Pogoda iście jesienna, więc nie będę przedłużał i zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Zobaczycie ciekawy dom z wieloma fajnymi rozwiązaniami. Oglądajcie do końca. No i mamy naszego bohatera. Dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 m2. Dom ten po podłogach ma tych metrów 48 m2, 4,6 metra szerokości, 7,5 metra długości, 6 metrów wysokości. Tutaj mamy wykonaną elewację ze świerku skandynawskiego w takim odcieniu koloru drewna, kasztan, złoty dąb, różnie producenci swoje kolory nazywają, ale generalnie jest to jeden z najbardziej popularnych właśnie kolorów stosowanych właśnie w nowoczesnych stodołach. To, co możecie zaobserwować w tej realizacji, którą wykonywaliśmy w okolicach Suwałk, bo właśnie tutaj się dzisiaj znajdujemy, to to, że również wykonywaliśmy tutaj taras wraz z pergolą. Mamy tutaj również punkty świetlne oraz punkt elektryczny na zewnątrz. To jest dom, bardzo fajny przykład w ogóle i ten materiał oglądajcie do końca, bo to jest przykład właśnie budynku, który jest wykonany dokładnie tak, jak jest na naszej stronie internetowej. Te modyfikacje są tutaj bardzo niewielkie, chociażby tutaj jest koza grzewcza, którą Wam za chwilę pokażę, jak wejdziemy do budynku. Siąpi deszcz, więc sobie tak obejdziemy pokrótce ten dom z zewnątrz, żebyście go sobie zobaczyli z każdej strony. Na dachu mamy blachę na rąbek i tutaj nam schodzi na tą boczną elewację i to powoduje, że budynek ma taką bardzo fajną, zwartą po prostu bryłę. Aha, tarasik tutaj 10 m2, więc w zupełności na stolik, krzesełka tutaj wystarczy. Działka jest bardzo ładna, w takim trapezowym kształcie, ale w okolicy same lasy, naprawdę bardzo fajna okolica. Tutaj mamy tą dodatkową dolną sypialnię, łazienkę. Wejdziemy do środka, bo normalnie cały mokry będę. A tak wygląda wejście do budynku. W ten pakiet tarasy oświetlenie zewnętrzne również wchodzi ten daszek, oświetlenie tutaj przy wejściu do budynku. A tutaj to, co możecie zauważyć, to jest właśnie komin od kozy systemowej. Chodźmy do środka. To Wam pokażę, jak wygląda tutaj wnętrze w tym budynku. I słuchajcie, od razu po wejściu do budynku po lewej stronie tutaj mamy skrzynkę elektryczną. Ona może być zarówno w tym miejscu, jak i może być tutaj po wejściu do budynku nad drzwiami. No, kwestia w przypadku budynków rekreacji indywidualnej dowolna. Tutaj mamy łazienkę, tutaj mamy tą dodatkową dolną sypialnię, a tutaj salon z aneksem kuchennym. Dom jest w trakcie wykańczania. Można powiedzieć, że takie 98% loadingu jest tutaj już wykonane, a tutaj mamy te duże, piękne, frontowe przeszklenia. Ale zacznijmy może od łazienki. Pokażę Wam, jak tutaj jest zaprojektowana i wykonana łazienka. A wygląda ona następująco. Ona ma 3 m2, niecałe 3 m2, ale wszystko, co trzeba, się tutaj znalazło. Mamy tutaj umywalkę, szafeczkę, tutaj będzie lustro, światło, mamy tutaj ubikację, tutaj może być szafka albo na przykład boiler na ciepłą wodę. Tak właśnie w tym przypadku będzie. Tutaj mamy kabinę prysznicową, normalną, 90. U nas na grądach jest ona ścięta. Tutaj widzę, klientka zamontowała taką zwykłą kabinę, ale widać, że bezproblemowo się ona tutaj zmieściła i też można spokojnie tutaj funkcjonować. A w tym miejscu pralka ładowana od góry. Tutaj mamy okno uchylne i otwierane, więc kompaktowa łazienka, jak to w kompaktowym domu, ale wszystko, co trzeba, się po prostu zmieściło. Ubikacja, kabina prysznicowa, pralka, umywalka. Dziękuję. Wszystko to, co trzeba, jest. Idziemy dalej do tej dodatkowej dolnej sypialni. Bardzo fajne tutaj framugi ma
inwestorka. Lubię taki styl, taki nowoczesny właśnie i te drzwi tutaj bardzo ładnie to pasuje. Tutaj jest ta dodatkowa dolna sypialnia, gdzie mamy okno uchylne. W tym przypadku tutaj mamy okno stałe fix i tutaj jest niecałe 8 metrów kwadratowych powierzchni. W tej sypialni fajnie tutaj mieści się duża, wygodna szafa i tutaj można zrobić jedno łóżko pojedyncze, drugie łóżko pojedyncze albo na przykład podwójne. Sposobów aranżacji tego pomieszczenia jest naprawdę wiele. Zobaczcie, na przykład można tutaj zamiast tej wnęki i łóżka na przykład zrobić szafę w zabudowie. Albo kolejna opcja, można na przykład zrobić tutaj łóżko piętrowe, gdzie na przykład tu byłoby biurko, a nad tym biurkiem byłoby łóżko. Na przykład mój syn Filip właśnie tak w swoim pokoju ma, że ma biureczko, a nad tym biureczkiem ma takie piętrowe łóżko. Kto będąc dzieckiem nie marzył o piętrowym łóżku, prawda? Fajna sprawa dla dziecka. No a tutaj mamy ten salon z aneksem kuchennym. Jeżeli chodzi o taką zmianę versus to, co jest u nas na grondach, to my na przykład to okno mamy tutaj u siebie zamontowane, no bo tu mamy wjazd i żeby po prostu było widać, kto wjeżdża, ale tak jak wspominałem na początku, ten projekt jest praktycznie bez żadnych zmian, z wyjątkiem właśnie tego urządzenia, czyli koza grzewcza, no bo standardowo w projekcie jej nie ma, ale tak jak często wspominałem i wspominam w naszych rozmowach, jak do mnie dzwonicie, czy jak piszecie do mnie maila, że można zamontować takie urządzenie. My wówczas robimy bezpłatnie taki przepust, czyli najprościej rzecz ujmując dziurę w ścianie, a przyjeżdża później firma, która taką kozę instaluje. Ważne jest, tutaj muszę inwestorce podpowiedzieć, żeby to urządzenie było wyizolowane od podłogi, czyli jakaś szyba ognioodporna, czy jakaś blacha, czy jakiś inny materiał, który po prostu wyizoluje. I tutaj mamy przystosowane gniazda, tutaj prawdopodobnie będzie wisiał telewizor. Warto zachować pewną odległość od kozy grzewczej względem elektroniki czy telewizora, żeby nie było to zbyt blisko, żebyśmy nie powiesili tu telewizora, a tu mamy taki promiennik ciepła, prawda? Więc trzeba po prostu na te rzeczy uważać. Tutaj mamy te wielkie, piękne frontowe przeszklenia. No to jest coś, co właśnie bardzo Wam się podoba i mi się bardzo podoba i się cieszę, że wspólnie mamy podobne upodobania, jeżeli chodzi o budowę domów. W tym przypadku okna są normalne, klasyczne, otwierane tutaj po prostu do wewnątrz. To okno również się oczywiście otwiera i sobie możemy wyjść tutaj na taras i spędzać czas na świeżym powietrzu. A tutaj w trakcie wykonywania aneks kuchenny. I tutaj mamy lodówkę wraz z zamrażarką. Tutaj mamy 4-palnikową, no może nie palniki, ale te miejsca, gdzie możemy gotować. Płyta indukcyjna oczywiście zaplanowana. Tutaj zmywarka już wstawiona. No i tutaj będzie umywalka. Także zlew, przepraszam. Blat roboczy. Wszystko w tym miejscu się po prostu mieści. I zobaczcie, to jest kompaktowy dom, ale nie musimy tutaj iść na kompromisy względem chociażby sprzętów, tak? Piekarnik, wszystko się tutaj po prostu mieści. A tu jest idealne miejsce na przykład, żeby postawić kanapę i wtedy sobie tutaj siedzimy, mamy ogień w kozie grzewczej, relaksujemy się, widzimy płomień, a jak nam się znudzi płomień, to możemy sobie obejrzeć telewizję. Jak widzicie, tutaj mamy schody kręcone. Ich podstawową zaletą jest to, że zajmują mało miejsca. Czy są wygodne? Kwestia przyzwyczajenia się. Chodźcie teraz na górę. Zobaczycie, jak wygląda antresola. Układ dokładnie ten sam, więc ja bez żadnego tutaj problemu sobie wchodzę na górę. I zobaczcie, jak wygląda ta antresola. To jest pomieszczenie, które ma 20 m² powierzchni. Takie barierki robimy w standardzie. Natomiast jeżeli ktoś chciałby mieć inne barierki, nie ma z tym najmniejszego problemu. Można to zdemontować i zastosować inną barierkę, na przykład jakąś szklaną, żeby nie przysłaniało nam widoku na te piękne frontowe przeszklenia. Tu już widzę, że żyrandol jest zawieszony. Nawet fajnie pomyślane, bo można złapać
i powymieniać łatwo żarówki. Nie trzeba tutaj na jakąś drabinę wchodzić. A tak się przedstawia widok już z tej antresoli. Tam jakaś budowa. Sąsiad się buduje, a tutaj jest las, pergola, taras, ten salon z aneksem kuchennym. Moja sugestia, jeżeli chodzi o ten projekt, to na pewno posiadanie jednostki klimatyzacji i albo zamiast jednostki klimatyzacji tutaj na górze warto sobie zrobić okno, takie jak mamy na grondach, te 2 kwadraty i trójkąt, ale nie martwcie się, jeżeli na etapie budowy domu, co jest lepsze oczywiście, nie weźmiecie tego pakietu klimatyzacja, no to jest takie urządzenie, które można w przyszłości sobie po prostu dołożyć, więc nic tutaj, że tak powiem, strasznego się nie stanie, jeżeli tego nie zrobicie od razu, ale jeżeli mogę coś zasugerować, to zróbcie to od razu przy budowie, to już wszystko będzie po prostu z głowy, a umówmy się, w skali budowy domu, klimatyzacja czy dodatkowe okno, to nie są jakieś kwoty, które zwalają po prostu z nóg. No, klima kosztuje niecałe 8 000 plus VAT, okno na dzień dzisiejszy te 2 kwadraty i trójkąt to jest trochę ponad 5 000, więc nie są to, mówię, kwoty, które by kogoś w skali budowy domu, oczywiście były to kwoty poza zasięgiem, żeby tego nie rozważyć przynajmniej. Jak widzicie, ściany są już pomalowane i tak się właśnie zastanawiam, jaki to jest kolor. Czy waszym zdaniem to jest niebieski, czy waszym zdaniem to jest szary, bo jak tu się patrzy, to tak wpada w taki błękit, a tutaj taką szarość no i właśnie jestem ciekaw waszego zdania. Jak padają delikatnie promienie słoneczne na tą ścianę, to się wydaje taki niebieskawy ten kolor, a jak nie padają, to już taki szarawy. Bardzo, bardzo ciekawe doznanie. Sufity są białe. Jak widzicie, podłogi są już wykonane, listewki są już tutaj pomontowane. Pozostaje zamontować osprzęt elektryczny, wkręcić żarówki. Tak naprawdę tutaj już można spędzać czas miło i sobie po prostu z tego budynku korzystać. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 metrów z antresolą, gdzie razem daje nam to 48 metrów kwadratowych. Naprawdę robi wrażenie. Bardzo ładna elewacja, fajne wykończenie. Naprawdę będzie się tutaj inwestorce fajnie po prostu mieszkało i korzystało z tego domu. A jeżeli wy jesteście zainteresowani budową tego typu domu lub innego, bo w ofercie mamy wiele różnych modeli, to skontaktujcie się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego, który jest na naszej stronie w zakładce kontakt www.housesmart.pl, zakładka kontakt. Tam znajdziecie formularz, one wszystkie lądują u mnie, na mojej skrzynce pocztowej i ja zwrotnie wysyłam każdemu procedurę zamówienia domu, gdzie jest 6 punktów, krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby móc wybudować na swojej działce taki dom lub inny. Ale te 6 kroków po prostu każdy będzie musiał przejść, żeby suchą nogą przejść i mieć swój wymarzony po prostu dom. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.